Siemanko widzowie, witamy w Kazachstanie. Właśnie opuszczamy hotel i kierujemy się w kierunku najwyższych wieżowców w tym mieście. W takim tempie to szybko zaliczymy przypał. Nie robimy tego. Kurteczka naprawdę sztosik, robi to co powinna, czyli fajnie grzeje, ale się już tak właśnie fajnie nagrzał, że trzeba się fajnie posyblepać. Ciekawe jest to, jaką on ma wysokość. Myślę, że może się nam do tego przydać takie urządzenie, jakim jest dalmierz. Też firmy Bushnell, też z militaria.pl. Zaraz wam powiem, jaka tu jest wysokość tego mostu. - 61 metrów. Ło, to sporo. Odtąd do góry, no. Wydaje się mniej, nie? No. Ej, gorąco się robi. Tu już jest za ciepło, także krótkie spodenki. Coś słyszałem, że tu jest coś, że w krótkich spodenkach się nie powinno łazić. Islam, muzułmanie ogólnie, oni coś mają do krótkich spodenek, nie? Ja nie wiem, no ale ty, no faktycznie nie widziałem żadnego tutaj gościa w krótkich spodenkach i tak roznegliżowanego jak ty, Banot. No to pięknie. Pięknie, że się kurwa wystroił. A jaki kamas, stary. Jaraj się. Jaram się, kurwa, pes. Patrz jaki duży. Ile to ma? Z 15 metrów? Może tyle mieć. Możesz tam stanąć. Pijemy woda, bo woda jest dobra. Woda to życie. I w szklanej butelce w Polsce jest zawsze trochę droższe w szklanej butelce, a tu jest wszystko tańsze, więc korzystajmy. Właśnie ta kurtka normalnie się patrz tu zmieściła, nie? Pyk. Jak pilocik ze spadochronu ona jest, a jak ją wyciągniesz, to będzie nawet całkiem jest właśnie... Nie jest to jakoś taka jedna warstwa, nie? Born to action, taktyczne kieszonki na telefon, spoko. Spoko jest fest. Powiem ci, jakiś taki on jest niepokojący, nie? Tu po naszej lewej stronie jest rosyjska ambasada, także nie będziemy tu za bardzo nagrywać. Otwierają się drzwi i właśnie wjeżdżają na czerwonych blatach i rosyjska flaga tam powiewa. Według informacji z internetu Kazachstan czynnie współpracuje z Rosją. Idziemy sobie fajnie w kierunku wieżowców. Mijamy po drodze taką rzekę, która stoi. No i tu ogólnie jest problemy z suszą są. Podobno mało pada deszcz w Kazachstanie. Przed chwilą padał i byliśmy tego świadkiem. Tu jest taki właśnie ichniejszy kościółek. Zaraz przy kościele siłownia. Fajnie. To nie jest to jest synagoga żydowska. Oni wyłażą z kościoła i później, wiesz, trenują, żeby na religijnej wojnie ewentualnej wygrywać. Tu jakieś takie? Ale nierówne, ja nie wiem. No ale też ciężar masz z jednej strony. No, Wygląda jakby ktoś to... dziwne. Tu takie coś. Nie widziałem takiej siłowni nigdy. Tu masz ława. Tu właśnie sekcja z rozpadającymi się maszynami. A tu coś dla prawdziwych street workouterów. One są jakby krzywe. Patrz jaki ten jest krzywy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
to dzisiaj jest ogólnie przerwa od treningu, no ale chciałem sprawdzić i dziwne te siłownie są. Ta rurka jest krzywo, to powinno być wyżej. Farba zostaje, jedna seria podciągnięć i już pełno farby na rękach. O, tu się zepsuło. Komuś się nie spodobało chyba. Łożysko wypadło. O ciu. Badziewiaty jest ten plac. Lepszy taki niż żadny, ale jest... No, Flow Park tego na pewno nie robił, nie? Bo jakby zrobił, to by był konkret. Tamta siłownia nie zrobiła zbyt dobrego wrażenia. Idziemy kawałek dalej i to wygląda o wiele lepiej. Przyjrzyjmy się temu z bliska. Podarowaliśmy nasz los w ręce pana taksówkarza. Bardzo sympatyczni ludzie tu są, bardzo pomocni, uśmiechnięci. Kiedyś, jak zawsze sobie wyobrażałem ten Kazachstan, to mi się to wydawało takie groźne, że tak samo o Rumunii kiedyś myślałem, że tam nos, nie wiem, będą chcieli zaciupać albo coś, a tu wszyscy pomocni i bardzo przyjaźni. Montparnasse in Francja. Ja, to ja jest. Jest. I jak pan myśli, jak ja, no, nie, to jest we Francji akurat. Jak pan myśli, czy jakbym się tu wspinał, byłoby policja bardzo słaba była? Полиция, да, есть полиция. Надо полицию согласовать надо. Do więzienia by miał Да, zamknąć. полицию надо подниматься. Это экстремал. Ekstremal jest. Ja myślę, że kazachska policja do mnie byłaby ok, ale bałbym się rosyjskiej policji. Полиция, либо вот стрим разрешение дадут. Специально. Specjalne? Specjalna policja. Надо полицию надо говорить, что я скалолаз, экстремал. Поднят. Они могут разрешение дать. Tu w Kazachstanie jest tylko kazachstańska policja, nie? Nie ma tu rosyjskiej policji. Не, Казахстан своя полиция. Казахстан полиция, Ага. все. Okej. Dobrze, Россия это другая полиция. Это амбассадор. Rosja jest w Rosji, a tu jest Да, Kazach. да, да. I dobrze. Россия сюда, no. Внутри. Okej, Super. super. Да. Dzięki bardzo, dziękujemy. Bardzo. Wszystkiego dobrego. Thank you very much. Thank you, thank you. Good. Przed nami Northern Light One. Zrobiło się już trochę zimno, także Pentagon, te sprawy. zestaw już nie takiego małego jerbiorza. I ogłaszamy wszystkim, że mają rabat na zakupy w sklepie yerbanot.com. Tu na dole jest napisane, jaki jest ten rabat. Uwielbiam to. Czym to jeszcze? Nice. Jedna z tych trzech wieży kompleksu Northern Light mierzy 180 metrów. Tym samym jest to trzeci najwyższy wieżowiec w Astanie. Nie mamy pewności, który to jest, ale mamy ze sobą dalmierz i spróbujemy jakoś to zmierzyć właśnie tym dalmierzem. Podejdźmy do nasady każdego z nich i zmierzymy. Fajne miejsce, podoba mi się już. One wyglądają w ogóle jakby były opuszczone. Wieże kompleksu Northern Light mają już 14 lat.
W 2008 roku one zostały oddane do użytku. Wow. ...122 metry. To nie jest ten najwyższy. 109 metrów, ten jest jeszcze niższy. ...142 metry. Czyli ten jest najwyższy, ale według danych z internetu powinien mieć 180 metrów, a nie 140. Natomiast my znajdujemy się na takim jakby tarasie. Tak. Mierząc od ulicy, faktycznie może mieć tyle. Więc to jest najwyższy, jakby ktoś pytał. A jakby ktoś pytał o możliwości wspinaczki na ten budynek po ścianie bez asekuracji, dużym plusem jest na pewno to, że się okna otwierają. Bardzo to przypomina taki jeden wieżowiec, na który kiedyś wchodził Alain Robert na Filipinach. Też były takie właśnie jakby, wydawało się, że jest dużo miejsca na nogi, tylko że tam było jednak inaczej. Tam było tak, że na każdym piętrze jakby szło wsunąć rękę za ten taki obły element. A tutaj widać, że nie widać takiego miejsca właśnie na rękę, ale podejdziemy jeszcze tak blisko, żeby się upewnić. Pato, Adam Video Production. Ja mam na drugie Adam. Wydaje mi się, że za trudne to jest dla mnie. Nie powiem, że to jest... Myślę, że to jest wykonalne przy totalnie żyleta warunkach, czyli musiałoby być fest sucho, no bo to jest taki obły, nie? Trochę wody i koniec. Palce się tu nie wsuwają. Ogólnie dużo niespodzianek też po drodze by mogło być, bo on ma bardzo nieregularny kształt. Myślę, że ktoś kiedyś może to zrobić, ale ja by się tego nie chytał. Ja czegoś łatwiejszego bych musiał chyba poszukać. A tu widać, że to się chyba spadło z góry. Yerba. Ten narożnik też może być dobry. Tam się robi takie przewieszenie faktycznie. Ale tu nawet się da złapać. Trudne w chuj by to było. Tak parę ruchów, jakby taka wysokość, wiecie, akceptowalna, na przykład jak na Baldach jest, tam do 3 metrów, no to spoko, ale nie 140 metrów. Tyle co Mariot, a w sumie trochę wyżej nawet, bo Mariota samego wspinania było 120 metrów, nie? Dobra, jaki jest drugi najwyższy wieżowiec? Emerald Towers. A oto i Emerald Towers, drugi co do wysokości wieżowiec w mieście Astana, a.k.a. Nur Sultan. 210 metrów on mierzy. Podejdźmy. Dostęp do podstawy budynku bardzo łatwy. Wszystko, co jest u podstawy tego budynku, jest bardzo imponujące. Czyściutko, fajnie, schludnie. Taki mały Dubaj. Chociaż w Dubaju nie byłem, ale tak mi się to kojarzy właśnie. Jeszcze ta nazwa, Nur Sultan, to jest dubajskie. I ten wieżowiec w ogóle...
trzeba tu zbliżyć Nikona P1000, mi się wydaje. Fajnie to wygląda. Jak w Paryżu mi się trochę kojarzy, oni tam tak budują jakoś wszystko, że to się tak łączy w takiej jednej linii. Jest ten łuk triumfalny, taki stary łuk triumfalny, na równej linii z tym nowym łukiem triumfalnym i tu jest też tak właśnie wieża Bajterek, jest tak połączona razem z tymi złotymi wieżami, jest tak idealnie w środku pomiędzy złotymi wieżami i tu jak się obrócisz, to tak genau na przestrzał masz znowu tamten budynek, taki właśnie taki pałac, a za nim jest ten największy namiot na świecie. Bez statywu jest ciężko wycelować. Pokazuje mi 192 metry, ale no według internetu 210 ma, nie? Możliwe, że inna strona jest w ogóle wyższa. Stary dobry numer z patrzeniem do góry. To wygląda jak taka drabinka lekko przewieszona. Adrenalina. Ze strachu przed tym, że tam można wejść. Ale po tym przewieszeniu, ja nie wiem, czy to stąd widać, ale on się tak kładzie, nie? To by było z każdym metrem coraz bardziej trudne w sumie. Chociaż to tak stąd wygląda, a jak będziesz jakby na tym piętrze, to nie będzie tak odczuwalny, mi się wydaje. Chyba że się mylę, kurwa, i cię będzie odklejać tak grubo i że będziesz musiał aż tak na ścisk jakby to trzymać, wiesz jak? Dobra, może już tak nie kręćmy tu. To jest zajebiste. Wbijajcie 60 000 lajków do poniedziałku, a wszyscy... Nie no, żarcik. Cały dzień przemieszczania się po mieście i turystów żadnych nie było widać, oprócz nas. No i nikogo nie było w krótkich spodenkach. A oto i on, najwyższy wieżowiec w całym Kazachstanie. Abu Dhabi Plaza. 320 metrów. Dopiero w zeszłym roku go otwarli, a budowali go ponad 10 lat. W środku są biura oraz mieszkania. Tak? Apartamenty? Mhm. O kur... To jest ta autostrada, co będzie prowadzić bardziej... Widziałeś w ogóle od samego... Oni cały czas to budują, te miasto, nie? To miasto to jest jeden wielki plac budowy. Tu wszędzie naokoło budują.
No ale i tak nie dosiągnąłbyś do końca. Możliwe, że jeszcze dopracują jego elewację. Aktualnie, moim zdaniem, takich słabych punktów w jego elewacji, które mógłby wykorzystać jakiś szalony wspinacz, brakuje. W środku Abu Dhabi Plazy jest właśnie taki wielki sklep. Chwila przerwy na jedzenie. Kartoszki w różnej formie, Kartoszki takie. woda. Ogólnie jest tu supermarket, w którym jest absolutnie wszystko, ale my jemy na razie tak na przetrwanie, a później zjemy jakąś świetną kolację. Kiedy byliśmy w środku, zapytaliśmy i okazało się, że on jest jeszcze pusty w środku, ten najwyższy wieżowiec. Tylko 2 piętra są zagospodarowane, są tam centra handlowe, a cała reszta stoi pusta nadal. Ciekawe to jest. W ogóle to miasto wygląda trochę jakby takie było właśnie zbudowane i jeszcze nie wykorzystane, jakby czekało na jakiegoś inwestora albo coś takiego. No pomyśl sobie, że taki budynek budują 10 lat, czy tam ile go budowali? No. Otwarty jest niby od zeszłego roku, a dostępne są tylko 2 piętra. No. I chłop, którego pytaliśmy, jeszcze mówił, że no za szybko to nie będzie otwarte, nie? No. Jeszcze pewnie parę lat. Ja nie wiem, po co budować takie rzeczy, skoro jakby nie ma... Patrz, tu tyle wieżowców. Te Bez wieżowce planu, też jakby mi bez tak planu wyglądają, budowali, jakby te nie? góry. Mówiłem ci, że to wszystko wygląda jak opuszczone trochę takie. Tak, tak. Też takie wrażenie odniosłem. Wieża Bajterek. Bajterek znaczy dosłownie po kazachsku topola. Topola to jest taki gatunek drzewa, które rośnie między innymi na Chropaczowie. Właściwie tam są same topole i brzozy. No i ta wieża mierzy 102 metry i jest symbolem nowego statusu miasta. Rozgałęzione, u góry jest taras widokowy. Okej, zapytaliśmy właśnie i wejście na górę kosztuje 2000 tych ichniejszych. Nie będziemy płacić, bo i tak zaraz się bateria w aparacie rozładuje. Późno już jest, jesteśmy zmęczeni, także wracamy na nasz wypasiony, 4-gwiazdkowy, aczkolwiek dość tani hotel. Zjemy coś dobrego, zrobimy backup materiału i jutro jedziemy w totalnie inne miejsce. Jutro jedziemy na pustynię, zaś zobaczyć coś największego, ale tym razem największego na świecie i nie łazi tu o moje no, także dziękuję za wytrwanie do końca i Pozdro. Ej, słuchajcie, przejebana sytuacja, już na tym zmęczeniu szukamy taksy, żeby dojechać do hotelu. Daniel w porywach właśnie biegł na czerwonym i policja go zatrzymała. Ale coś się tam śmieją i chyba będzie dobrze.